Cześć, witajcie. Jako że mój filmik dotyczący programowania kart w Lagunie dwójce przedliftowej ma już ponad 100 000 wyświetleń, a wciąż zadajecie podobnego typu pytania, czyli skąd zdobyć PIN do programowania kart i tak dalej, postanowiłem, że nagram krótkie odświeżenie tego tematu. Odpowiem na najczęściej zadawane przez Was pytania, pokażę proces generowania PIN. Czego potrzebujemy do zaprogramowania karty w naszym samochodzie? Przede wszystkim potrzebujemy wszystkich kart, które chcemy, aby działały z naszym samochodem. Czyli jeżeli macie dla przykładu 2 sprawne karty, a chcecie mieć 3, potrzebujemy 2 sprawnych kart oraz 3 czystej. Jeżeli macie tylko 1 sprawną kartę, no to oczywiście tylko 1 karta oraz druga, która jest czysta lub kiedyś współpracowała z tym konkretnie samochodem. No jeżeli na przykład mieliście kiedyś 2 karty, a zgubiliście 1 i chcecie ją wykasować, no to potrzebujecie tylko tej 1 karty. Nie ma bowiem metody na usuwanie de facto kart z systemu, robienie tego pojedynczo. W celach bezpieczeństwa za każdym razem, kiedy programujemy karty, musimy przedstawić pojazdowi wszystkie karty, które mają z nim funkcjonować. Jeżeli chodzi o sprawność karty, ponieważ wiele osób mnie o to pyta, powiem krótko. Potrzebujecie chociażby 1 karty, która jest w stanie poprawnie uruchomić zapłon w Waszym samochodzie. Natomiast to, czy radiowy nadajnik zdalnego sterowania dla centralnego zamka jest sprawny, czy też nie, nie ma tutaj znaczenia. Czego jeszcze potrzebujemy? Oczywiście kabla diagnostycznego, współpracującego z Waszym programem. Wystarcza do tego w zupełności najprostszy kabel K-Line do nabycia za około 20-30 zł. No jako, że jest to najtańsza i najprostsza metoda, to ja nie będę Wam dzisiaj pokazywał programowania kart za pomocą Renault CAN Clip, czyli tego fabrycznego interfejsu diagnostycznego. Jeżeli będzie taka potrzeba, piszcie w komentarzach, pokażę Wam i taki proces. Oczywiście potrzebujemy również komputera klasy PC z zainstalowaną aplikacją DDT 2000. Wystarczy nam w zupełności darmowa wersja Lite oraz programu, którym wygenerujemy sobie PIN. Pada bardzo dużo pytań na temat właśnie programu DDT 2000. Gdzie go znaleźć, skąd go pobrać? No powiem Wam tak, jest w internecie, na stronie producenta tej aplikacji bez problemu sobie ją pobierzecie. Nie robicie tutaj niczego nielegalnego. Program w wersji Lite jest darmowy i bezpłatny. Bez problemu możecie sobie go pobrać. Jeżeli nie możecie znaleźć, to z tego co wiem w naszym kraju dużo prościej znaleźć go na serwisach typu Homikuj i innych serwerach hostingujących pliki. Uruchamiamy program DDT 2000. Z listy dostępnych urządzeń wybieramy sobie komputer wnętrza, czyli UC, BIC, BFR, BCM. Zaznaczam UCH M2S X74 ET X73 dwuklikiem myszy. Wówczas sterownik pojawi nam się tutaj na liście. Następnie jednoklikiem zaznaczam go oraz u góry ekranu klikam symbol monitorka. OK, zanim połączymy się z modułem wnętrza, przechodzimy sobie do zakładki nauczanie fabryczne, klikamy ją jednoklikiem, tak aby na pewno mieć otwarte to okno. Jest to dosyć ważne, gdyż jeżeli przypadkowo wybrane mielibyście na przykład blokowanie i dostęp, to komputer wnętrza nie będzie w tak zwanym trybie bezpiecznym, będzie zablokowany i tutaj w tym oknie nic Wam się nie pojawi. Następnie łączymy się ze sterownikiem. W tym celu oczywiście klikam sobie zielone kółeczko, następnie play. Jak widzicie, jesteśmy połączeni, wyświetlone są wszelkie informacje. Aby przejść do programowania kart, potrzebujemy znać nasz kod PIN. Renault nazywa to kodem APV. Aby wygenerować kod APV, potrzebujemy kod ISK. Jeżeli chodzi o programowanie kart klipem, to te kody nazywają się odpowiednio kod wejścia i kod wyjścia. Tutaj oczywiście macie podany numer ISK. Na tym oknie oczywiście widzicie także liczbę kart przypisanych, czyli de facto liczbę kart w pamięci Waszego pojazdu. Jeżeli okazałoby się, że na przykład kupiliście samochód z 1 tylko kartą, a istnieje tutaj cyferka 2 lub więcej, może to oznaczać, że ktoś nadal posługuje się tymi kartami i warto je skasować. OK, przejdźmy dalej. Mamy widoczny numer ISK. Aby uzyskać kod APV niezbędny do przeprowadzenia procedury
programowania kart posłużę się programem Renault Pin Extractor. Następnie przechodzę sobie do zakładki ISK. Wybieram sterownik naszego immobilizera, rozwijamy listę i wybieramy MC68HC91 2DG128. Zresztą są one tutaj ładnie opisane, laguna pierwsza fazy drugiej, czyli Polift, laguna dwójka Velsatis. No następnie pole ISK Code przepisujemy nasz numer ISK. Zwróćcie uwagę na wielkość liter, przepisujemy go bez żadnych spacji. Nie pomylcie zera z literką O. OK, mamy. Następnie klikamy przycisk ISK to PIN. Chwileczkę czekamy. No i na dole pojawia się nasz kod PIN. Przechodzę sobie do zakładki Serwis Techniczny. No i teraz czeka nas przepisanie naszego kodu PIN, czyli kodu APV w to oto pole. Tutaj zamiast tych zer ma widnieć nasz numer PIN. Ważna rzecz, oczywiście duże znaki to duże znaki i przepisujemy go bez żadnych spacji. Zwróćcie uwagę, czy na początku tudzież na końcu nie ma żadnej dodatkowej spacji, tak aby procedura nam zadziałała. Następnie usuwamy istniejącą w czytniku kartę. Jest to bardzo ważne, gdyż jeżeli będziecie próbowali załączyć procedurę na włączonym zapłonie, czyli na karcie wsuniętej do końca, no to niestety Wam się to nie uda. Uruchamiamy procedurę. Tutaj ja mam akurat przycisk odpalanie procedury. W każdym razie klikamy. Jeżeli poprawnie przepisaliście PIN, to pole tryb ponownej nauki serwisowej jest na zielono. Czytnik oczekuje na wprowadzenie karty. Widzicie, karty nam się tutaj skasowały. Ważna sprawa, jeżeli dysponujecie kartą HF-ową, czyli tą z 3 przyciskami, umożliwiającą dostęp do samochodu bez konieczności naciskania przycisków, to tego typu kartę zawsze wprowadzacie do pamięci komputera jako pierwszą. Dopiero później wprowadzamy pozostałe karty dwuprzyciskowe. Oczywiście w systemie może widnieć tylko jedna karta hands-free. Dotyczy się to oczywiście laguny dwójki fazy pierwszej. Faza druga, jeżeli ma HF-a, to posiada wszystkie karty w tym systemie. Wsuwam pierwszą kartę do końca. Czekam, aż wyświetlą się tutaj jej informacje. Następnie wysuwam kartę. Wsuwam kolejną kartę. Mamy dwie karty i tak ze wszystkimi kartami, które chcemy zaprogramować. Na zakończenie procedury klikam przycisk potwierdź. Okienka nam się czyszczą. Czekamy około 5-10 sekund. Komputer musi wprowadzić karty do pamięci. To jest jak najbardziej prawidłowy objaw, że EQ jest zajęte. Następnie możemy kliknąć stop, wyłączyć komunikację i nasze karty powinny już pracować poprawnie. Cóż Wam mogę więcej powiedzieć? Jest to szybkie, łatwe, proste i przyjemne. Pora odpowiedzieć na kilka Waszych pytań. Czy możliwe jest zaprogramowanie używanej karty z innego samochodu? Oczywiście, że jest możliwe. Możecie użyć sobie tego typu karty. Warunkiem programowania takiej karty jest oczywiście to, aby miała ona czystą pamięć. Jeżeli nie czujecie się sami na siłach, aby dokonać procedury czyszczenia takiej karty, odeślijcie jej do firmy, która się tym zajmuje. Nie powinni Was jakoś specjalnie zbyt wiele policzyć. Jeżeli natomiast macie stację lutowniczą, dysponujecie doświadczeniem w lutowaniu układów montowanych w sposób powierzchniowy, nie stanowi to dla Was żadnego problemu. Możecie sobie sami rozkleić kartę i ją wyczyścić. Czyszczenie polega na wymianie tego układu scalonego. Jest to układ Philipsa PCF 7947, który to przechowuje informacje o naszym pojeździe. Układu tego nie da się skasować w żaden sposób programowy. Posiada on pamięć jednokrotnego zapisu. No i tutaj kolejna ważna rzecz. Karta raz zaprogramowana do danego pojazdu zachowuje ten kod na stałe. Nie da się go później programowo skasować. Jedyną możliwością jest fizyczna wymiana tego układu scalonego na nowy, czysty. Jeżeli chcecie zakupić taki układ scalony, to pamiętajcie o jednej rzeczy, układ musi być preprogramowany, czyli wstępnie zaprogramowany do danego typu pojazdu, czyli laguna druga przedliftowa. Zwróćcie na to uwagę,
kupując tego typu układy na przykład na aukcjach internetowych, są one dostępne, nie ma problemu. Natomiast należy poprosić sprzedającego, aby wstępnie zaprogramował, czyli preprogramował ten układ dla waszego samochodu, czyli dla Laguny 2. Jak już oczywiście wymienicie sobie ten układ, to warto przy okazji wymienić obudowę karty. Także polecam wam za te kilkanaście polskich złotych zaopatrzyć się w nową obudowę. Karta będzie wtedy wyglądała jak nowa. Oczywiście przy rozklejaniu karty należy niezwykle uważać, robić to w sposób delikatny, tak aby nie uszkodzić płytki elektroniki. Kolejne wasze pytanie dotyczyło doprogramowania karty do samochodu, który nie posiada żadnej karty, czyli zaginęła wam ostatnia karta, nie wiem, upraliście ją w pralce i już nie działa, bo i takie przypadki do mnie trafiały. Jak mogę ją doprogramować? No w taki normalny, cywilizowany sposób niestety jest to niemożliwe. No chyba że macie bardzo drogie urządzenia, które służą z reguły do kradzieży pojazdów. To co najprostsze możecie w tym przypadku zrobić, to wymontować moduł wnętrza z waszego samochodu, wysłać go do odpowiedniej firmy i taka firma dopisze wam jedną sprawną kartę, a resztę możecie sobie już kodować samemu. No w waszych komentarzach pytacie mnie również, jak to jest z kartami hands-free. Czy to prawda, że one mają dodatkowy akumulator? Czym one różnią się od zwykłych kart technicznie? Dlaczego firmy nie chcą wam ich wyczyścić? No cóż, o systemie HF, o jego diagnostyce, jak i o kartach systemu HF planuję osobny materiał. Natomiast czyszczenie tego typu karty odbywa się w zupełnie inny sposób, gdyż jest tutaj inny model układu scalonego. No niestety te układy są dosyć ciężko dostępne i to jest główna przyczyna tego, dlaczego firmy odmawiają wam czyszczenia pamięci tego typu kart. Po prostu nie ma tych scalaków dostępnych na rynku. Ktoś mnie jeszcze pytał, jak to jest z tym akumulatorem karty. Czy to w ogóle prawda i tak dalej, i tak dalej. Otóż tak, tutaj w tym miejscu standardowej baterii karta hands-free dla Laguny 2 pierwszej generacji, czyli przedlifta, ma oczywiście pastylkową baterię ją zasilającą. Natomiast w tym miejscu znajduje się akumulator ładowalny, bateria ładowalna, która zasila elektronikę odpowiedzialną za utrzymywanie dwukierunkowej komunikacji z samochodem. No generalnie ta karta jest nieco bardziej rozbudowana. Jest tutaj zarówno nadajnik, jak i odbiornik fal radiowych, czyli komunikacja jest w dwie strony i to z odległości, nie tylko będąc w czytniku. Ten akumulator ładowany jest indukcyjnie, czyli w taki sam sposób, w jaki ładowane są telefony komórkowe w dzisiejszych czasach, dzisiejsze flagowce. No ale to tak z ciekawostek, tak jak mówię, będzie osobny materiał na ten temat. Z takich ciekawszych rzeczy, o które jeszcze pytaliście, jakie informacje przechowuje w sobie karta? Co w tej karcie jest tak naprawdę zapisane, oprócz danych koniecznych do rozblokowania immobilizera, odpalenia samochodu oraz otwierania jak i zamykania centralnego zamka drogą radiową. Oczywiście każda z kart ma swój unikatowy numer seryjny i ten unikatowy numer seryjny również jest w niej zapisywany. A co jeszcze? Możecie w zasadzie sami sprawdzić, co w waszych kartach jest przechowywane. Przejdźmy sobie do zakładki czytanie kart. Jak korzystać z tej funkcji? Po pierwsze, wsuwam do końca do czytnika kartę, którą chciałbym odczytać. Wasz samochód może wam posłużyć do czytania wszelkiego rodzaju kart, nawet z innych samochodów. Ja specjalnie na potrzeby tego materiału przygotowałem sobie 3 inne karty. W to pole wyślij lub poproś o status wpisujemy cyferkę 0. Następnie klikamy przycisk start rutynowy lub status wniosku. Czekamy chwileczkę, następnie uzupełniamy tutaj cyfrą 1 i klikamy start rutynowy lub status wniosku. W tym momencie procedura jest ukończona. Na naszym ekranie widnieją informacje o numerze VIN pojazdu, do którego karta jest przypisana, o przebiegu, który został w karcie zapisany tuż po wyłączeniu silnika przed wyjęciem karty, o poziomie paliwa w litrach, który był przed ostatnim wyjęciem karty z czytnika, o ciśnieniu w oponach każdego z kół. Tutaj mamy 255, dlatego że system czujników ciśnienia powietrza w ogumieniu w tym samochodzie jest nieaktywny. Mamy tutaj numer kontrolny numeru VIN. Z karty czytamy również o przedziale do wymiany oleju, informacje o poziomie oleju, ostatnio odczytaną, czyli cyferka 6 oznacza 6 kwadracików, czyli pełny stan. Jeżeli byśmy mieli tutaj trójkę, to jest równo pomiędzy minimum a maksimum. Oczywiście wedle elektronicznego bagnetu, elektronicznego czujnika poziomu oleju. Czyli tak jak widzicie na wyświetlaczu, gdy macie komunikat oil OK, wciśniecie manetkę wycieraczek, no to pojawiają wam się tamte kwadraciki i kreseczki. Niżej mamy informację o kontrolce MIL, czyli kontrolce Check Engine,
czy podczas ostatniego wyjmowania karty była włączona, czy się świeciła. No to jest jedna karta. Ja sobie ją wysuwam. Włożę teraz kartę od zupełnie innego pojazdu do czytnika. Mruga nam immobilizer, bo oczywiście karta nie jest z tego samochodu. Ponownie wysyłamy sobie 0. Wprowadzamy sobie 0, wysyłamy sobie 0. Procedura jest w trakcie. Czekamy teraz kilka sekund. Jak widzicie, informacje mamy jeszcze stare. Następnie kasujemy 0, wpisujemy 1. Znowu start rutynowy lub status wniosku. No i mamy zupełnie inne informacje. Jak widzicie, inny jest również VIN. Ta karta jest już od innego pojazdu. Została ostatnim razem użyta przy przebiegu 129 478 km. Było wtedy 45 litrów paliwa w zbiorniku. System kontroli ciśnienia w ogumieniu również nie działał i był w tym aucie wyłączony. Mamy również informację o przedziale do wymiany oleju. Również bagnet był pełny. No, zobaczymy, co ja tutaj jeszcze mam. Jakąś inną kartę. No i znowu 1. No widzicie, ta karta była ostatnim razem użyta przy przebiegu 91 345. Zbiornik był pełny. Tu mieliście tylko już 2 kreseczki oleju i 10 litrów w zbiorniku, czyli praktycznie rezerwa. Jeżeli karta pochodzi od innego rodzaju pojazdu, to procedura wówczas jest ukończona, ale nie OK. Tak jak widzicie tutaj na schemacie, to jest karta akurat od Espasa. No tak to w skrócie wygląda. Między innymi dlatego serwisy autoryzowane, dysponując takim specjalnym czytnikiem podłączonym do komputera, kładąc na nim kartę, są w stanie zidentyfikować wasz numer VIN, przedział do wymiany oleju, czy świecił się czek, ile macie jeszcze paliwa, ciśnienie w ogumieniu itd., itd. No stary francuski pomysł, bardzo innowacyjny jak na tamte lata, tak przynajmniej uważam. No niestety przebieg przechowywany w kartach jest za każdym razem sczytywany z zestawu wskaźników, czyli jeżeli jakiś nieuczciwy handlarz wam cofnie licznik w waszym samochodzie, no to wystarczy, że wsunie do końca i wysunie jedną kartę, później wsunie do końca i wysunie drugą kartę, no i przebieg w naszych kartach jest już zmieniony. Nie ma tutaj niestety żadnego zabezpieczenia, ale pytaliście o to, więc informacyjnie. Te dane możliwe są do odczytania jedynie jeżeli wasza karta posiada tak zwaną rozszerzoną pamięć, aczkolwiek większość kart Lagun 2 miała tego typu pamięć. No jak sprawdzić, czy wasza karta posiada rozszerzoną pamięć? Oczywiście w zakładce serwis techniczny, czyli tutaj, gdzie przed chwilą pokazywałem wam, jak programować karty. Wystarczy wsunąć naszą kartę do końca i tutaj w tym miejscu wyświetlana jest informacja karta z rozszerzoną pamięcią. Tak, ja trochę tych aut serwisowałem i szczerze powiedziawszy nie spotkałem się jeszcze z kartą bez rozszerzonej pamięci. Informacje, które przed chwilą widzieliście, są przechowywane stricte w pamięci karty. Są one aktualizowane przed każdym jej wyjęciem, czyli tuż po wyłączeniu silnika. Natomiast osobną sprawą jest sam numer seryjny karty. Numer seryjny karty jest wysyłany drogą radiową za każdym razem, kiedy używacie przycisków do komputer kabiny w Lagunie 2. Rozpoznaje indywidualny kod karty dla każdej z nich. Pozwala mu to na zastosowanie wcześniej zapisanych w jego pamięci ustawień preferencyjnych dla każdego z kierowców. Informacje te dotyczą ustawienia fotela kierowcy, czyli jego odległości, wysokości, nachylenia oparcia, osobno dla każdej karty. Oczywiście w wersjach, które posiadają elektrycznie regulowane fotele z pamięcią ustawień. Oprócz tego zapisywana jest również dokładna pozycja w pionie, jak i w poziomie każdego z lusterek wstecznych. Ustawienia panelu klimatyzacji, oczywiście w wersjach posiadających automatyczną klimatyzację, oraz przewidziano również indywidualne zaprogramowanie pamięci stacji radiowych, ustawień dźwięku, czyli balansu, fadera, basów, sopranów, lecz niestety nie doczekaliśmy się tak do końca zaimplementowania tej funkcji. Istnieją niektóre Laguny 2 posiadające takie wyposażenie. Jest to bezpośrednio związane z systemem nawigacji satelitarnej Carminat, która to nawigacja pozwala na obustronną komunikację pomiędzy waszym tuner listem, skrzynką zespoloną nawigacji poprzez żółte złącze wykorzystywane w biedniejszych wersjach do obsługi monochromatycznego wyświetlacza oraz sterowania z kierownicy. Następnie informacje poprzez sieć CAN trafiają do modułu wnętrza. Moduł wnętrza potrafi
przez to sterować radiem. No ale jedynie nieliczne egzemplarze posiadały tego typu udogodnienie. Wchodząc w menu Expert, czyli przytrzymując klawisz Source, możecie sobie zobaczyć, czy w tych ustawieniach tam macie AF-a, tam macie Loudness, tam macie włączenie, wyłączenie tylnych głośników. Jeżeli jest tam również widoczna opcja Card, to znaczy, że wasz tuner list obsługuje tego typu wyposażenie. Wszystkie te opcje, o których mówiłem wcześniej, są wprowadzane już na etapie otwarcia tudzież zamknięcia samochodu z pilota, dlatego możecie zaobserwować ustawianie się zarówno fotela, jak i lusterek wstecznych już w momencie, kiedy klikniecie z karty. System czeka wtedy jedynie na otwarcie drzwi kierowcy i rozpoczyna wprowadzanie tych ustawień. Oczywiście, jeżeli używacie karty hands-free, to informacje są przesyłane w sposób bezprzewodowy, tak jak przy zwykłej karcie, natomiast nie wymaga to nawet naciśnięcia przycisku. A jeżeli nawet siedzicie w pojeździe i macie przy sobie dwie karty, to ich wsuwanie do czytnika również wywołuje wprowadzanie tych ustawień. No jak to działa, pokażę Wam najprościej na panelu klimatyzacji automatycznej. Mam dwie karty, jedna handsowa, druga zwykła, powycierana z zielonym kluczykiem. Wsuwam kartę z zielonym kluczykiem do czytnika do końca. Tak jak widzicie, mamy panel klimatyzacji ustawiony w pozycji automatycznej, świeci się przycisk automat i mamy ustawioną temperaturę 17 stopni po obydwu stronach. Dobra, zmienię sobie temperaturę, na przykład na 21,5 stopnia u kierowcy, wyłączę z palucha klimę. Wysuwam kartę. Teraz wsunę sobie kartę handsową. Zobaczcie, mamy ustawioną temperaturę 20 stopni, ręczny nadmuch chyba trochę mocniej. No nawet mogę teraz to zmienić, na przykład tylko na szybę, albo nie wiem, wyłączę całkowicie panel klimatyzacji, o, najprościej. No wysuwam kartę, wsuwam ponownie naszą zieloną kartę. Widzicie? System pamięta to, że wyłączyłem mu klimę, pamięta moją temperaturę. Załóżmy, że przestawię sobie nawiew tylko na nogi i dam mu maksa, zupełnie ręcznie. Wsuwamy kartę handsową. On powinien pamiętać, tak jak zresztą widzicie, pamięta to, że panel jest tutaj wyłączony. Poprzestawiajmy coś, na przykład damy 3 kreski, nawiew tylko na nogi, 26 stopni, bez klimy. Wsuwam ponownie zieloną. Tak jak widzicie, ustawienia są przywracane. System jest w sumie bardzo prosty, ale działa zupełnie poprawnie. Umożliwia jak gdyby spersonalizowanie samochodu dla 2 lub 3 lub więcej niezależnych kierowców. Myślę, że na temat programowania kart i tego, jakie mają możliwości, chyba powiedziane zostało już wszystko. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, oczywiście piszcie śmiało w komentarzach. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Jeżeli film był przydatny, to bardzo z tego powodu się cieszę. Trzymajcie się i do następnego razu.